Witam widzów mojego kanału w odcinku poświęconym rowerowi firmy Hitway. Jest to model BK35. Jest to typowo miejski rowerek, czyli lekki, składany, waży 17 kg, co jak na elektryczny rower to nie jest dużo. Napędzany jest tutaj silnikiem w piaście tylniej. Silnik ma 250 W mocy i 30 Nm momentu obrotowego. Przełożenie tutaj z korby na koło jest jedno, stałe, także łańcuch nie będzie nam spadał. Silnik jest zasilany baterią 36V o pojemności 6 Ah. Zgodnie z danymi podanymi w instrukcji, rower może przejechać na tej baterii od 25 do 60 km. Sprawdziłem ten minimalny zasięg i rzeczywiście te 25 spokojnie przejedziemy, i to ja to testowałem na największym wspomaganiu i no, też nie jestem lekki. Myślę, że te 60 km to lekka osoba jeżdżąca na minimalnym wspomaganiu i po w miarę płaskim terenie. Tutaj no, są górki, pagórki, więc warunki bardzo ciężkie. Mimo to jednak te 25 km rowerek był w stanie przejechać. Tym rowerkiem sądzę, że mogą jeździć dość całkiem wysokie osoby, ponieważ sztyca siodełka ma jeszcze 9 cm zapasu do wysunięcia. Ja mam 1,83 m i mi takie ustawienie siodełka wystarcza. Także jeszcze 9 cm można wysunąć, także tu naprawdę musiałbym mieć ktoś ponad 2 metry, żeby wysunąć całkowicie tą sztycę. Hamulce, jak widać, są tarczowe. Hamują bardzo pewnie. To są mechaniczne tarczowe hamulce. Mechaniczne są bardzo łatwe do regulacji. Jako że rowerek miejski będziemy pewnie często zostawiać gdzieś przy miejscach, do których dojedziemy, to bateria jest zabezpieczona kluczykiem, który łatwo można baterię wyciągnąć, tak? Nieduża, pojemna, można w torbę włożyć, iść załatwić sprawy swoje i później łatwo można ją z powrotem założyć. I już. Rower łatwo i szybko się składa. Tu tak pudełko najpierw składamy,
Odkręcamy tutaj mocowanie. Można też pedały złożyć. O, tak. I teraz jak chcemy, to jeszcze można dodatkowo kierownicę wyciągnąć. O. I w ten sposób można zapakować do bagażnika. Myślę, że w każdym aucie się zmieści. Rower jest wyposażony w zasadzie we wszystko, co potrzebuje, tak? Czyli odblaski również w kołach. Jest oczywiście lampka przednia zapalana tutaj przez wyświetlacz. Bardzo fajne koła, są 16-calowe. Są one wykonane, trudno powiedzieć, czy to plastik, czy metal. Jeżeli plastik, to bardzo solidny, bo w dotyku jest taki dosyć raczej plastik, ale wygląda bardzo solidnie w dotyku, tak? Koła 16 cali średnicy i 2,5 cala opona jest szeroka, także jest szeroka, można jeździć również po takim bardziej grząskim terenie, rower się nie zapada. Tutaj jechałem kawałek właśnie po piachu i całkiem nieźle sobie rowerek radził. Ma też tutaj w wyświetlaczu jest bardzo dużo ciekawych funkcji. Nie ma ich opisanych w tym instrukcji, ale można je znaleźć w internecie. Na przykład wspomaganie przy chodzeniu, tak? Przy naciśnięciu minusa dłuższy czas włącza się silnik i możemy sobie prowadzić. Jeśli chcemy wyłączyć, wystarczy hamulec raz i już jest wyłączony. Także może to być wygodne. W wyświetlaczu można otworzyć bardziej zaawansowane ustawienia, których również nie znajdziecie w instrukcji standardowej, naciskając plus i minus jednocześnie na 2 sekundy. Wtedy różne ustawienia. Żeby je zmieniać, trzeba wiedzieć, co się zmienia, więc tym, którzy nie bardzo wiedzą, odradzam. Ale jedną rzecz warto zrobić. Ja to właśnie zrobiłem. Ten rower standardowo ma 3 stopnie wspomagania. Takie jest ustawienie. Jeżeli chcemy w bardziej ekonomiczny sposób dysponować tą energią z akumulatora, możemy przestawić tu w zaawansowanych ustawieniach z 3 stopni wspomagania na 5 stopni. Oczywiście rower nie będzie mocniej wspomagał nas, będzie tylko to po prostu podzielone na więcej stopni, ta sama moc. Dzięki temu, no jak na przykład 1 dla nas za mało, a 2 za dużo w ustawieniu 3 stopni wspomagania, to być może przy 5 stopniach wspomagania 2 będzie akurat, tak? Czyli że bardziej ekonomicznie będziemy dysponować tą energią. Wejście w tryb ustawień zaawansowanych. I teraz P01 to jest jasność wyświetlacza. Możemy 3 stopnie ustawić. Ja mam tutaj 3, najwyższy. Dalej wchodzimy. 2 to są mile lub kilometry, tak? Możemy mile ustawić lub kilometry.
Trójka jest to napięcie akumulatora. Tutaj raczej nie radzę przestawiać, należy zostawić to. Czwórka to jest wygaszacz ekranu, po ilu minutach się będzie wygaszał. No tutaj można sobie ustawić tyle, ile się chce. Jest standardowo na 10, więc to też zostawię. O, tutaj właśnie mamy te stopnie wspomagania. I teraz, jeżeli ustawimy 0, to są 3 stopnie wspomagania i o co 3 kreski będzie nam wzrastać wspomaganie, tak? O, tutaj mamy ten. I teraz tutaj stopnie 1, 2, 3, tak? I co 3 kreski nam wzrasta. Teraz, jeśli weźmiemy numer 1, to teraz te wspomaganie będzie nam wzrastać o 2 kreski. Ale jest 5 poziomów wspomagania. Razem z rowerem otrzymujemy instrukcje, narzędzia do składania i bieżącej obsługi roweru. Oczywiście kluczyki do akumulatora, taką fajną pompeczkę z rozkładaną stópką, aby tu stanąć na tym i wtedy wygodnie będzie się pompować. I taki kabelek do zamknięcia roweru. Jest dobry, bo bez kluczyka na 5 cyfr z mocowaniem do roweru. Z tyłu mamy tutaj instrukcję, jak ustawić sobie kod. Także zestaw mało spotykany u innych producentów. Jak widać na moim wideo, rower całkiem nieźle sobie radzi, zarówno po twardych ścieżkach, jak i w terenie. Bardziej obszerny materiał z testów tego roweru można obejrzeć na kanale użytkownika YouTube Pod prąd z Andrzejem. W opisie tego filmu jest też link do tamtego i tam widać, że rower naprawdę potrafi niemalże ekstremalne warunki wytrzymać. Oczywiście w opisie jest również link do zakupu tego roweru. Jeśli kogoś przekonałem do zakupu, będzie mi miło. A jeśli nie, to będzie mi miło, jeżeli będziecie nadal oglądać moje filmy. A następny już wkrótce. Do zobaczenia.